Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś rozmowa z serii Politycy o geopolityce. Za chwilę zobaczycie Państwo mojego gościa i usłyszycie rozmowę, ale najpierw jak zawsze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo Wam dziękuję, bo to dzięki Wam ten program jest całkowicie niezależny i dzięki Wam mogę go utrzymać. Zachęcam serdecznie do dołączenia do tego grona. Koniec zapowiedzi, zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałbym pana prosić, żeby spróbował pan się wcielić bardziej w rolę analityka, aczkolwiek z tej roli, w której pan jest, domyślam się, że trudno wyjść, ale staram się tu rozmawiać nie o tym, która partia co robi, tylko o Polsce. Umawiamy się tak. Ale pierwsze pytanie będzie polityczne, aczkolwiek nie dotyczące bezpośrednio sporu wewnętrznego. Ale czy w tej jednej sprawie władze Polski mają to same zdanie, co zrobić, kiedy następnym razem wleci coś rosyjskiego na teren Polski? Tak, myślę, że tak. Na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ wybrzmiały dwa równoległe głosy. Z jednej strony prezydent Rzeczypospolitej jako przedstawiciel państwa polskiego wprost mówi, granice są świętością. Przypomina tak naprawdę też strategię natowską, jeszcze przyjętą w Wilnie na szczycie NATO, mówiącą o tym, że każdy centymetr kwadratowy natowskiej ziemi musi być broniony. A skoro granice są święte, skoro każdy centymetr musi być broniony, to wszystko to, co wlatuje na terytorium Rzeczypospolitej, a stanowi zagrożenie i jest obiektem niechcianym, w naturalny sposób musi być neutralizowane. I podobny głos, zdaje się, zabierał także i przecież pan wicepremier Sikorski na Radzie Bezpieczeństwa zwołanej z inicjatywy estońskiej. Więc w tym zakresie jest tutaj spójność, ja bym powiedział szerzej nawet w polityce. Czyli jako przedstawiciel prezydenta może pan powiedzieć, tak, jest zgoda na to, żeby zestrzelić obiekt, który zostanie uznany za wrogi, rosyjski. Finalnie, panie redaktorze, w tej sprawie indywidualne decyzje podejmują dowódcy. Znaczy, dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych wydaje rozkaz w tej sprawie, ale co do zasady, czyli jeżeli my uznamy, że granice można naruszać, że można w przestrzeń powietrzną wlatywać, prowokować i miałoby nie być reakcji w tej sprawie, no to tracimy ważny element naszej suwerenności. W tym sensie albo jesteśmy państwem suwerennym, które decyduje o tym, co znajduje się na jego terytorium, albo nie. Ja opowiadam się oczywiście za suwerennościowym takim podejściem. I najważniejsze, żeby nasi geopolityczni adwersarze mieli tego świadomość. I to jest bardzo ważne, aby mieli świadomość, że Polska nie pozwoli sobie na prowokacje. Te decyzje, które zostały podjęte przez generała Klisza w ostatnim czasie, kiedy te 21 dronów wleciały, zostały przyjęte przez opinię publiczną w Polsce bardzo pozytywnie i podobnie przez klasę polityczną. No, nie znam głosów poważnych polityków, którzy mówili, nie należało tego robić. Wlatuje obiekt oznaczony znaczkiem hostile, czyli wrogi. W związku z tym w naturalny sposób trzeba go neutralizować. Natomiast pytanie oczywiście, w jaki sposób i czy mamy ku temu odpowiednie zdolności. I jak wiemy, zdolności mamy, ale należy mieć lepsze. Albo inaczej, trzeba mieć takie, które będą mniej kosztowne, bo oczywiście można ścigać drony F-35 czy F-16, ale dużo bardziej skutecznie i dużo bardziej efektywne, także i kosztowo, są systemy antydronowe, które trzeba tutaj jak najszybciej wzmocnić, bo one istnieją, ale pewnie ich jest troszkę za mało, więc trzeba to robić. Czy w tej sprawie, też jeszcze dopytam, znaczy rozumiem, co pan mówi, ale żeby jeszcze to podkreślić, no bo oczywiście decyzję podejmie dowódca wojskowy. Ale w takiej sprawie dowódca wojskowy musi wiedzieć, że jest zgoda polityczna. I rozumiem, że dowódca polskiej armii nie ma wątpliwości, jeżeli zostaną spełnione
Tak. takie parametry, to jaką decyzję on ma podjąć w tej Nie powinien mieć wątpliwości, jeśli na terytorium Polski wlatuje obiekt oznaczony jako wrogi, bez względu na to, czy to jest prowokacja, czy to jest działanie z celem rzeczywiście wyrządzenia bezpośredniej krzywdy. Ma tutaj polityczną autoryzację i ze strony rządu na pewno, i ze strony pana prezydenta do tego, aby kinetycznie neutralizować takie obiekty. W sprawie tej ochrony antydronowej to jeszcze krajowy temat, no ale związany z polityką międzynarodową. Czy prezydent, pan jako jego minister, uważacie, że należy zaangażować w proces budowy tej obrony, której nie mamy, albo mamy w bardzo ograniczonym stopniu, niewystarczającym, przemysł prywatny i uprościć procedury doprowadzające do tego, żeby państwo mogło zamawiać u prywatnych przedsiębiorców, u prywatnych firm takie systemy. Panie redaktorze, polski przemysł zbrojeniowy stoi na dwóch fundamentach. Z jednej strony to jest grupa PGZ, czyli państwowy gigant produkujący różnego rodzaju sprzęt i w ramach tej grupy jest szereg przecież spółek, ale są także i spółki prywatne, które technologicznie są bardzo zaawansowane i produkują sprzęt najwyższej jakości, który także jest eksportowany poza Polskę do krajów zaprzyjaźnionych czy sojuszniczych. Z perspektywy politycznej, z perspektywy polityki bezpieczeństwa, obrony państwa polskiego najważniejsze, aby ten system produkcji systemów antydronowych był jak najbardziej skuteczny i jak najszybciej mógł być wdrożony w polskiej armii, więc z naszej perspektywy Kancelarii Prezydenta należy wykorzystywać wszystkie te zdolności, które Polska posiada, bez względu na to, czy to są zdolności, w których Skarb Państwa ma większościowy udział, czy też mniejszościowy udział, bo są takie spółki, w których Skarb Państwa również ma udział, ale są prywatnymi spółkami, więc to jest ważne, żeby system powstał, a kto go wyprodukuje, to jest rzecz, tak w sensie w Polsce, to jest rzecz do decyzji w oparciu o warunki, ale tak, procedury na pewno trzeba tutaj upraszczać, na pewno trzeba schodzić, zwłaszcza wtedy, kiedy czas jest krótki, schodzić z przesadnych, administracyjnych blokad, które czasami w każdym państwie, ale w państwie polskim również funkcjonują, więc trzeba tutaj upraszczać. W państwie polskim szczególnie powiedziałbym... No nie wypada mnie jako urzędnikowi państwa polskiego narzekać na swoje własne państwo, więc mówię, że to się zdarza w wielu państwach, niestety w państwie polskim również. Ponieważ panu nie wypada, ale mnie wypada, a wręcz mam taki obowiązek, to powiem, bo taka jest, to brzmi, co pan mówi dobrze, no urzędnik państwowy wysoki tak mówi, no, ale rzeczywistość jest taka, że państwowa grupa zbrojeniowa od lat jest trawiona nieefektywnością, jakimiś przerostami strasznymi, blokadami i tymi, że jedna i druga partia, również partia, z którą pan jest związany, wymieniała tam co kilka miesięcy szefów i to po prostu tak na zdrowy chłopski rozum należałoby to wysadzić w powietrze i zbudować coś nowego, a z drugiej strony prywatne firmy miały niezwykłe problemy, żeby móc podpisywać z państwem polskim umowy, bo była niechęć taka w ogóle, niechęć do tego, żeby coś robić z prywatnymi, bo to jest zawsze niebezpieczne, a po drugie taka obawa, strach urzędników i polityków. Czy jest szansa, że to się zmieni, że prezydent, teraz pana pytam jako przedstawiciela prezydenta. Ma pan przed sobą człowieka, który akurat nie obawia się przemysłu prywatnego, nawet w tak newralgicznym sektorze, jakim jest przemysł obronny. Uważam, że należy tutaj wykorzystywać i doświadczenie, i zdolności tych, którzy produkują w sensie produkcji prywatnej, ale jednak na potrzeby wojska. I patrząc na przykład na doświadczenia amerykańskie, czy na doświadczenia innych państw, to nie jest tak, że wszędzie tylko dominuje kapitał państwowy. Jest wiele firm prywatnych, które naprawdę potrafią robić fantastyczne rzeczy i takim pomysłem jeszcze za rządów poprzednich było stworzenie tak zwanej polskiej amunicji, tej polskiej rezerwy amunicyjnej, tej spółki, która miała rzeczywiście produkować amunicję, miała być w Ząkowicach Śląskich, zdaje się, fabryka, odpowiednie magazyny i tam z tego co pamiętam miały być zaangażowane spółki o charakterze prywatnym. To zostało później zarzucone, więc może mieć pan rację mówiąc, że jest
jest pewnego rodzaju nieufność. Być może wynika to z zaszłości historycznych, być może z proceduralno-prawnych, a być może z takiej obawy, że urzędnika, który mówi lepiej od biznesu prywatnego, to trzymać się troszkę dalej, bo nie wiadomo, co tam będzie, prawda, czy nie wiadomo, czy się nie okaże, że za chwilkę albo on upadnie, albo jego właściciele okażą się nie do końca przejrzyści w swojej aktywności biznesowej, więc lepiej trzymać się spółki państwowej, no bo ona A ma najlepiej gwarancję. zamówić bardzo drogi sprzęt w Stanach Zjednoczonych, bo do tego się nikt nie przyczepi, bo nawet jak kosztuje 5 razy więcej, to wszyscy to zrozumieją. To trochę była inna logika, bo rozumiem, do czego pan pije. Albo w Korei. No tak, logika by tutaj wynikała głównie z kwestii szybkości zamówienia. Chodziło o to, żeby jak najszybciej sprzęt To dostać. jedno, ale jest też wiele przypadków, słyszałem od ludzi z biznesu Nie, prywatnego, tak jest, tak, tak. że byli tu blokowani, były firmy, które mogły sprzedawać na całym świecie, ale w Polsce nie mogły, również za poprzednich rządów. Jak pan wie, ja za poprzednich rządów pracowałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i akurat w tym zakresie za to odpowiadało i MON, i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Trzeba byłoby dopytać Jasne. kolegów z jednej i z drugiej opcji, jak to wyglądało. Natomiast pyta mnie pan, to jest pytanie o charakterze politycznym. Ja uważam, że trzeba tutaj otwierać się na pewno na polskie spółki, zwłaszcza, że one naprawdę z sukcesem sobie radzą na rynkach innych i produkują taki sprzęt, także sprawdzony już na rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie. Oczywiście po stronie ukraińskiej sprzęt polskich producentów prywatnych się sprawdzał i z tego, co pamiętam z rozmów z Ukraińcami, mówili, że to jest świetny sprzęt, że się bardzo dobrze sprawuje, więc w sensie technologicznym, technicznym, wykonawczym mamy tutaj zdolności także i w zakresie przemysłu prywatnego. To nie jest domena prezydenta, przemysł, ale prezydent widać od 1,5 miesiąca jest bardzo aktywny. Czy myśli pan, czy wie pan, że w tej sprawie prezydent chce być również aktywny, jakby chce naciskać czy współpracować z rządem, tak żeby ten proces uruchomić jak najszybciej, no bo to jest ultrapilne. To jest domena Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oczywiście nie Biura Polityki Międzynarodowej, którym ja zarządzam dla pana prezydenta, natomiast jasne, i to prezydent mówił o tym publicznie, że ważne jest dla niego, aby jak najszybciej te systemy, zwłaszcza systemy antydronowe, zostały wdrożone, że widzi tutaj pewnego rodzaju zapóźnienia wynikające tak naprawdę z ostatnich miesięcy. Dlaczego? Dlatego, że też wojna rosyjska przeciwko Ukrainie się zmienia. O ile 2 lata temu, czy 2,5 roku temu, to była klasyczna wojna artylerii, to czołgi się liczyły i ciężki sprzęt, o tyle teraz widzimy od kilku miesięcy zmianę, kilku miesięcy w sensie masowym, no bo drony od początku się tam pojawiały, prawda? Pamiętamy Bajraktary tureckie po stronie rosyjskiej, irańskie szachedy, ale zdolności produkcyjne Rosji bardzo mocno wzrosły i już teraz ona potrafi po kilkaset sztuk wysyłać na jeden atak. Do tego jest rzeczywiście potrzebne systemy antydronowe, ale też, żeby nie było tutaj tylko kawałka tego obrazu. Pełen obraz jest taki, że ukraińska obrona powietrzna, przeciwlotnicza wykorzystuje systemy antydronowe te tanie, ale również ściga drony samolotami, prawda, z powietrza. To nie jest tak, że te polskie F-y nie mogłyby być tutaj wykorzystywane w sytuacji, w której rzeczywiście jest ku temu potrzeba. Więc to musi być kompatybilny system. Pan prezydent za takim systemem się opowiada, ale jasne, że w sensie wykonawczym musi to zrealizować strona rządowa, bo to rząd ma ku temu instrumenty, natomiast poprzez BBN na pewno będzie pan prezydent dopingował rząd do tego, aby jak najszybciej to robił. I pytanie, czy uważacie państwo w Kancelarii Prezydenta, pan prezydent, że tutaj na tym polu szczególnie warto rozwijać współpracę z Ukrainą przemysłową, ponieważ oni są dzisiaj prawdopodobnie mistrzami albo wicemistrzami świata. W każdym razie są w ścisłej dwójce państw, które najbardziej rozwinęły technikę dronową. Drugim państwem jest niestety nasz wróg, ale tym pierwszym państwem, które wykonało nieprawdopodobną pracę w ciągu ostatnich 2 lat, to jest Ukraina. Słyszy się, że były rozmaite propozycje, pomysły, ale jakby niewiele z nich się do tej pory zrealizowało. Czy widzi pan potencjał do tego, żeby powstały polsko-ukraińskie fabryki, czy dronów, czy systemów antydronowych?
Po pierwsze zgoda rzeczywiście, że Ukraina dzisiaj z państw szeroko pojętego Zachodu, a Ukraina aspiruje do tego, żeby być częścią Zachodu, no ale walcząc z Rosją de facto tym Zachodem jest, prawda? No bo o to również walczy i absolutnie jest tutaj numerem jeden, jeśli chodzi o technologię i produkcję dronów i systemów antydronowych. I to przyznają nawet wysokiej rangi dyplomaci amerykańscy, którzy mówią, że Ukraina rozwinęła się w sposób nieprawdopodobny w ostatnim czasie. Oczywiście potrzeba matką wynalazków, oczywiście jakby konieczność pilnego tworzenia na własne potrzeby spowodowała realizację takich projektów, które w normalnym świecie, w normalnej rzeczywistości pewnie zajęłyby lata. Tutaj mieli tygodnie i to zrobili. Więc na pewno trzeba z tego doświadczenia korzystać, na pewno trzeba ze sobą współpracować, wymieniać się informacjami, różnego rodzaju szkolenia i nie tylko. Co do joint venture, bo o tym pan mówi, tak? Bo polsko-ukraińskie spółki, nie uważam, że tutaj co do zasady powinny być polityczne blokady. Jeśli są takie możliwości, jeśli przemysł, czy to państwowy, czy prywatny, widzi taką możliwość współpracy w tym zakresie, ale na potrzeby, no w tym wypadku przede wszystkim polskie, bo na tym nam zależy, żeby jak najszybciej uzupełnić tę lukę, to należy oczywiście z tego korzystać. Tylko że tu diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Jak to ma wyglądać, żeby nie spowodować sobie nieco więcej kłopotów niż korzyści. No, ale trudno mi sobie wyobrazić, że jakaś spółka, ukraińska, która przez długi czas badała te swoje technologie, no także i na froncie, prawda, sprawdzając, co działa, co nie działa, dzisiaj tak w zupełności odda tę wiedzę, to know-how innym spółkom z innych państw. Na pewno będzie chciała wejść w jakąś kooperację po to, aby również z tego móc czerpać jakąś przyszłą korzyść. Więc to mówię, na poziomie biznesowym musi zostać dogadane. Natomiast politycznie nam powinno zależeć, żeby mieć wiedzę, jak to robić. A któż dzisiaj ma lepszą wiedzę, jak zwalczać rosyjskie ataki dronowe, jeśli nie Ukraina, która robi to codziennie, prawda? I wie, co działa, co nie działa. Przechodząc do takiej strategicznej wizji strategii polskiej polityki zagranicznej, gdzie powinny być nasze główne wektory i które kierunki są dla nas strategiczne i które państwa powinny być strategicznymi partnerami. To już teraz przy Ukrainie. Przechodzimy. Byliśmy, jakiś czas temu, wydaje się, że to już była prehistoria, był nawet prawie gotowy traktat polsko-ukraiński w innej rzeczywistości, gdzieś on się z różnych powodów zapadł. Czy pańskim zdaniem, jakby naszym celem powinno być to, żeby Ukraina stała się naszym głębokim, strategicznym partnerem? Po wojnie, no bo... Jasne. Pyta pan najpierw o nasze kierunki strategiczne, ja tylko wymienię, a zaraz przejdę do Ukrainy. Po pierwsze, oczywiście kierunkiem strategicznym są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, nie można od tego abstrahować. To jest nasz główny sojusznik i gwarant bezpieczeństwa euroatlantyckiego. To po pierwsze. Po drugie, region Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także i część jego północna, czyli tam basen Morza Bałtyckiego, zwłaszcza po wejściu Finlandii i Szwecji do NATO. Nie można o tym zapominać. Punkt trzeci, oczywiście nasi sojusznicy i partnerzy z zachodniej Europy, czyli w ramach szeroko pojętej Unii Europejskiej, choć wiemy, że o ile w zakresie polityki bezpieczeństwa dziś oni prowadzą zbieżną z nami politykę, to różnie to w historii bywało i różne interesy tam przedkładano nad bezpieczeństwo regionu Europy Środkowej. I po czwarte, albo nawet równolegle po trzecie, to jest nasza polityka wschodnia. W ramach polityki wschodniej to Ukraina jest tutaj najważniejszym wektorem. I w zakresie polityki znów bezpieczeństwa, myślę, że tutaj jest absolutna spójność i zgodność. Trzeba pomagać i politycznie, i nie tylko politycznie walczącej z Rosją Ukrainie, dlatego że Ukraina trzyma rosyjskie wojska jak najdalej od granic Polski, Unii Europejskiej, NATO, to po pierwsze. Po drugie, trzeba to robić w imię także i pewnej zasady nienaruszalności granic, suwerenności danego państwa, integralności terytorialnej. To są zasady, na których oparty jest porządek międzynarodowy. Jeśli ktoś pozwoli Rosji na burzenie tego porządku w przypadku Ukrainy, to cóż zatrzyma tę Rosję przed burzeniem tego porządku dalej w innych miejscach geograficznie bliskich lub oddalonych. Po prostu trzeba trzymać te zasady. Dla nas jako państwa istotnego, ale no nie supermocarstwa średniej wielkości, prawo międzynarodowe jest po prostu narzędziem obrony naszych interesów i narzędziem obrony naszego bezpieczeństwa. Więc trzeba to robić i ten argument też wybrzmiewa często w rozmowach z innymi państwami. Ci, którzy się na przykład obawiają bardzo agresywnej polityki rosyjskiej w Azji Centralnej,
czy chińskiej, gdzieś indziej w Azji, w Afryce, no muszą mieć tego świadomość, że jeżeli tu się pozwoli Rosji, to któż zatrzyma później te państwa przed podobnymi instrumentami gdzieś w innej części świata. Więc w tym zakresie jakby myślę, że tutaj nie ma co do zasady sporu. Natomiast z Ukrainą mamy swoje dwustronne, powiedziałbym, znaki zapytania w relacjach, które Polska podnosi i oczekuje pewnych działań. I Ukraina myślę, że ma świadomość tego, czego Polska oczekuje, aby mieć dobre relacje dwustronne, bo artykułuje to od wielu, wielu lat. Pomagaliśmy Ukrainie wtedy, kiedy było potrzeba, robiliśmy dużo dobrych rzeczy dla Ukraińców, to i w naturalny sposób Polacy, bo to już nie tylko klasa polityczna. Polaków wystarczy zapytać, czy nie mają poczucia, że Ukraina w niektórych aspektach mogłaby wykonać pewne gesty, to myślę, że większość Polaków powiedział, tak, mogłaby, a tego nie robi z nieznanych Polakom przyczyn, co powoduje wzrost takich, powiedziałbym, postaw rezerwy wobec Ukrainy. Więc to w interesie samej Ukrainy jest, aby te gesty i konkretne decyzje podejmować, bo to da asumpt tym środowiskom w Polsce, które mówią, no pomagajmy dalej walczącej z Rosją Ukrainie, bo jak widać Polacy się na to godzą. A w momencie, kiedy takich decyzji po stronie ukraińskiej nie ma, to ta atmosfera się zagęszcza, żeby nie powiedzieć psuje i możliwość dalszego oddziaływania na kierunku wschodnim po prostu dla każdego polityka w demokratycznym państwie prawa jest ograniczona. A czy uważa pan, że strategicznie, bo to tak, powinni wykonać rozmaite gesty, ale w relacjach dwustronnych zawsze będą konflikty interesów i nawet cokolwiek by się nie zdarzyło dobrego w naszych relacjach, to zawsze będziemy mieć problem, nie wiem, z rolnictwem, prawda, z transportem, no bo tu po prostu mamy Konkurencyjne, tak. różne interesy. I nic w tym złego. Tak świat wygląda, tak? Z różnymi państwami, z którymi współpracujemy, mamy w jakichś dziedzinach konflikty interesów. Ale strategicznie, zakładając, że wojna się skończy. No, skończy się na pewno, nie wiemy kiedy i na jakich warunkach. Przyjmując założenie, że nie skończy się na jakichś bardzo złych warunkach, no to będzie to państwo z najsilniejszą armią, na pewno silniejszą od Polski, bo my nawet w najbardziej ambitnych planach nie mamy pomysłu na 800-tysięczną... Ostrzelaną, bitną armię, taką, która... Najbardziej sprawdzoną na świecie dzisiaj. Nie? Tak. I które jest naszym fantastycznym buforem do tego, które jest państwo, które jest fantastycznym rynkiem dla polskich firm. My możemy odegrać rozmaite role hubów, nawet nie mając zasobów finansowych, kapitałowych, takie jakie mają państwa zachodnie, żeby brać udział bardzo mocno w odbudowie Ukrainy, no możemy odegrać bardzo ważną rolę i móc brutalnie dobrze na tym zarobić. Czy pan jako przedstawiciel prezydenta i rozumiem, i pan prezydent, uważacie, że tak, to docelowo powinien być strategiczny partner Polski, powinniśmy mieć bardzo bliskie relacje, powinniśmy dążyć do tego, żeby w pewnym momencie zawrzeć traktat o bardzo bliskiej współpracy. Taki, o jakim mówiono, Ja odwołam się tutaj... pisany wtedy, nie tylko mówiono. Odwołam się tutaj do wspólnej deklaracji prezydenta, jeszcze wtedy kandydata Karola Nawrockiego i osoby może nieoczywistej w tym kontekście, czyli pana Sławomira Mencena, którego to partia polityczna wydawać by się mogło najbardziej sceptycznie podchodzi do sprawy ukraińskiej i co podczas tej debaty toruńskiej obaj panowie powiedzieli, że co do zasady zgadzają się, że przyszłość Ukrainy jest raczej w ramach cywilizacji zachodniej niż wschodniej. W tym sensie, co to znaczy, że Ukraina powinna być raczej częścią szeroko pojętych struktur euroatlantyckich, a nie wschodnich. I to jest interes Polski od 30 lat. Przez 30 lat kolejni politycy, bez względu na to, z jakiej politycznej partii pochodzili, bo i Aleksander Kwaśniewski i prezydent Lech Kaczyński bardzo mocno zabiegali o to, aby Ukraina była bliżej Zachodu, dlatego, że wtedy ważyły się jeszcze losy, czy Ukraina mentalnie będzie bardziej bliżej Rosji, czy bliżej Polski. A dzisiaj już tego dylematu nie ma. Dzisiaj Ukraina wybrała swoją drogę i wojna rosyjska przeciwko niej no jest de facto efektem tego wyboru, no bo Rosja się nie chce z tym pogodzić, ale co to powoduje? Powoduje, że wzrost nastrojów prozachodnich, a antyrosyjskich na Ukrainie jest jeszcze bardziej obserwowalny. Więc dzisiaj nie ma już takiej potrzeby, żeby namawiać Ukrainę do tego, żeby chciała być częścią Zachodu.
Natomiast musi mieć świadomość Ukraina, że to ten Zachód będzie decydował o jej ewentualnej integracji z Unią czy z NATO, w tym także i Polska. Więc na miejscu Kijowa robiłbym wszystko, żeby tą relację z Polską mieć jak najlepszą, zwłaszcza w sytuacjach, w której może podjąć decyzje, które ją ani finansowo, ani politycznie, powiedzmy sobie szczerze, bardzo dużo nie kosztują, bo to po prostu są cywilizacyjne obowiązki. No to, żeby ludzie pomordowani mogli mieć swój krzyż z imieniem i nazwiskiem, to jest naprawdę, to nie jest sprawa polityki, tylko etyki i tego przecież Polska się domaga. Natomiast wracając do pańskiego pytania, w przyszłości, jeśli Ukraina będzie pozytywnie nastawiona do Polski, a myślę, że są ku temu szanse, tylko też trzeba nad tym pracować i to elity po dwóch stronach granicy muszą robić. Znaczy, to nie da się tylko tak, żeby Polska zabiegała, to również Ukraina musi chcieć tworzyć u siebie propolską atmosferę. Jest ku temu podglebie, bo jednak ta dobra opinia o Polsce z czasów pierwszych miesięcy czy lat wojny ciągle funkcjonuje i na tej dobrym fundamencie można w przyszłości budować i dobre relacje gospodarcze, i dobre relacje polityczne. Kulturowo oczywiście są pewne różnice, no ale to jest też naród podobnie doświadczony, tak jak my, mający podobną w wielu aspektach myślenie, podobne wyzwania. No, jest dużo różnic, ale jest też bardzo dużo podobieństw. Językowo nawet przecież jesteśmy na pewno dużo łatwiej komunikować się nam z Ukraińcem niż, nie wiem, z Francuzem czy z Niemcem, prawda? Więc podglebie ku temu jest. No i Więc mamy milion, czy pewnie więcej Ukraińców żyjących tutaj i pewnie większość z nich zostanie i pewnie duża część z nich kiedyś przyjmie obywatelstwo polskie, a w każdym razie będzie tutaj aktywną częścią tego obywatelstwa to zobaczymy, bo akurat są tutaj... Dzieci się rodzą... Tak, no, dla nas najważniejsze jest, żeby ci, którzy tu mieszkali, przyjmowali zasady, w ramach których funkcjonują. No, tak naprawdę... Akurat z Ukraińcami nie ma, to są mamy problemy z rozmaitymi imigrantami, ale akurat nie z Ukraińcami. Znaczy, zwłaszcza z dziećmi, bo ja też mając małe dzieci obserwuję ukraińskie dzieci w polskich szkołach i myślę, że one się inkulturują do polskiej kultury dosyć szybko, w sensie przyjmują język, przyjmują zasady. No, wiadomo, że będą zachowały jakąś swoją szacunek do swojej własnej kultury ukraińskiej, skoro ich rodzice, dziadkowie i tak dalej. Natomiast dla nas najważniejsze, żeby rozumieli kulturę polską, jeżeli chcą być Polakami, no to muszą przyjąć polskość, jakby nie było. Więc przyszłość może być pozytywna, ale to też będzie zależało od decyzji po stronie Kijowa. I dlatego ja tak bardzo optuję za tym, żeby podjęli te decyzje dla nich, moim zdaniem, naprawdę nieprzesadnie kosztowne. Bo to oni oczywiście... mówią, że już podjęli, tak? Że tak naprawdę ten proces już się zaczął. On się zaczął wystąpieniem pana prezydenta Zełenskiego tutaj w Warszawie na Zamku Królewskim. Jak pan pamięta, na zaproszenie prezydenta Dudy przyjechał Zełenski bodaj w kwietniu 23 roku i wtedy powiedział, że każdy człowiek, bez względu na to, w jaki sposób zginął, ma prawo być odszukany i pochowany. I wtedy jakby polityczna deklaracja padła. Tylko przed chwilką rozmawialiśmy o tym, że urzędnicy w Polsce często blokują, prawda, tworzą różnego rodzaju procedury. Mam wrażenie, że na Ukrainie to jest to potęgi drugiej albo trzeciej. To prawda? jasne, plus politycy są politykami i tak jak polscy politycy i kandydaci na prezydentów używają rozmaitych rzeczy międzynarodowych do swoich kampanii, no tak prezydent Ukrainy tak samo musi dbać o swoje poparcie i pewnych rzeczy nie chce robić, które są my oczekujemy, wydają się proste, no ale pewnie boi się, że straci jakiś, nie wiem, część poparcia, prawda, że wprowadzi jakiś zamęt. Ja nie usprawiedliwiam tego, tylko analizuję. Ale nie można też budować tożsamości narodowej tak mi się wydaje, na fałszywych przesłankach. Nie, to jest jasne, nie pan musi przekonywać. Ja uważam też, że powinni to zrobić, aczkolwiek droga do tego, żeby pozmieniali nazwy niektórych ulic i tak dalej, to myślę, że jest bardzo, bardzo daleka, bo myśmy też, jako Polacy, nie pracowali nad tym przez od momentu uznania niepodległości Ukrainy, co zrobiliśmy jako pierwsi na świecie, nie pracowaliśmy nad tym, żeby Ukraińcy mieli świadomość
tą historyczną. Nie zbudowaliśmy instytutów polskich w Kijowie, prawda. co jest zarzutem wobec wszystkich Wie pan, rządów. Tak, w dlatego, tym że poprzedniego. Polska lat 90. tak bardzo, i to jest mój zarzut do wcześniejszego pokolenia polityków, tak bardzo skoncentrowała się nawet nie na sobie, tylko na przyjmowaniu zasad płynących z Zachodu. Tak bardzo chciała być tą częścią Zachodu. Trochę niestety wynikało to z pewnego kompleksu ówczesnej elity politycznej, zwłaszcza tej liberalno-lewicowej, że tak bardzo była wpatrzona na Zachód, że odwracała się tyłem do wschodu, do części tej geografii Europy, która była dla nas zupełnie naturalna. Ja wiem, że to może się kojarzyło tutaj problemy, a tam sam miód i mleko płynące z Brukseli. Ale efekt jest tak... ile instytutów polskich No i- zbudowano za no i- rządów Zjednoczonej Prawicy w Kijowie? Panie redaktorze, nie no, ale Instytut Polski akurat działał nieźle, są konsulaty, ale jasne, nie będę tutaj bronił. No to wszyscy, mój zarzut jest wobec nas wszystkich, tak? Za mało zrobiliśmy w tej sprawie. A mój zarzut jest przede wszystkim, można powiedzieć, do wszystkich, ale decyzje zasadnicze zostały podejmowane w tej sprawie w latach 90. Idziemy na zachód, troszkę się odżegnujemy od wschodu, wprowadzamy granice twarde, zamykamy się, prawda, idziemy w tym kierunku, a zdolności moim zdaniem mieliśmy. To nie jest tak, że Polska była tak biednym krajem, żeby sobie nie móc pozwolić na to, żeby mieć współpracę uniwersytecką na przykład i tworzyć jakieś wymiany. Ja akurat byłem na takiej wymianie w Kijowie i byłem jednym z 2 studentów z całego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wówczas był w Kijowie, prawda? A równolegle wykładowcy stamtąd, tam w większości to byli ludzie, którzy byli po niemieckich stypendiach. Więc Niemców, można powiedzieć, no są bogatsi, więc bardziej było stać na to, ale przepraszam, ale to jest nasz interes. Trzeba było naprawdę nieco bardziej intensywnie się zaangażować na tym kierunku. Ma pan rację, zarzut do wszystkich, natomiast mentalne tropy jakby i kierunki zostały stworzone w latach 90. To tak naprawdę dopiero lata 2005-2010. Lech Kaczyński, który zaczął w ogóle zwracać uwagę w dużej mierze na wschód. Tu Gruzja, tu Ukraina, prawda, że ten wschód jest dla nas bardzo istotny. Aleksander Kwaśniewski robił to. Też trzeba powiedzieć, że zrobił to Aleksander Kwaśniewski. Nie? Robił to, ale w sensie państwowym mam wrażenie, że o ile Kwaśniewski robił to sam własnym sumptem, o tyle za czasów Lecha Kaczyńskiego to jednak zaczęło przybierać jakieś instrumentarium państwowe. Teraz robimy to moim zdaniem jeszcze za mało intensywnie. Trzeba robić to dużo, dużo bardziej. No i teraz przede wszystkim nie jesteśmy tak biednym państwem, No właśnie. jak byliśmy. I też ta nowa generacja jest zupełnie pozbawiona tych, może nie zupełnie, ale w dużej mierze jest pozbawiona tych kompleksów, które miały starsze pokolenia. Aczkolwiek nie kształcimy elit w myśleniu wschodnim. No naprawdę niezbyt wiele osób, także i na uniwersytetach, zajmuje się polityką wschodnią. Czy my naprawdę powinniśmy mieć największą liczbę ekspertów? I tak mamy. No, jak weźmy, mamy ośrodek studiów wschodnich, Nie, ale prawda? do potrzeb naprawdę. Znaczy ośrodek studiów wschodnich świetny, fantastyczny. Tylko powinniśmy mieć kilka takich ośrodków, a jeszcze najlepiej, gdyby takie ośrodki miały swoje ekspozytury, czy swoje instrumentarium w każdym z tych państw, prawda? Ale nawet nie tylko w Kijowie, w Lwowie, w Tbilisi, w Erywaniu. To jest do zrobienia. To są decyzje, które moim zdaniem, jeżeli to jest prerogatywa prezydenta, polityka zagraniczna, to też jest polityka zagraniczna, prawda? Tutaj też to prawda, ale aczkolwiek namawiam pana i pana prezydenta. Decyzja polityczna mogłaby zapaść, tylko szczerze mówiąc to powinno być w ramach polityki, powiedzmy szeroko pojętej rozwojowej, MSZ-u plus Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury, tamtędy. Tam są to środki, proszę pamiętać, że Kancelaria Prezydenta może wytyczać pewne szlaki, ale w sensie finansowo-organizacyjnym musi to robić, rząd. Mhm. Jeszcze wrócę do tego pytania. Czy wyobraża pan sobie, że dochodzi do podpisania traktatu polsko-ukraińskiego o bliskiej współpracy? Znaczy, czy ja sobie wyobrażam, co do zasady wyobrażam sobie traktaty z różnymi państwami. Dzisiaj ku temu raczej nie ma odpowiedniej atmosfery, aby negocjować bardzo daleko i bardzo głęboko idący traktat. Natomiast w przyszłości oczywiście wszystko jest możliwe i też będzie to zależało od zapisów tego traktatu. Ja jestem przeciwnikiem takiego, bo mamy takie trochę w sobie czasami romantyczne
idealistyczne podejście, prawda, że nagle jak jest dobrze, to rzucamy się w ramiona i już chcemy negocjować, podpisywać, a później za 2, 3, 4 miesiące już zupełnie inaczej. Więc taka polityka od ściany do ściany mi się średnio podoba, więc realistycznie do tego podchodząc odpowiadam. Uważam, że to jest możliwe, natomiast proces byłby trudny, nieobarczony łatwościami, wręcz przeciwnie, pełen trudności i wszystko zależałoby od konkretów i trudno mi sobie wyobrazić podpisanie takiego traktatu bez rozwiązania kwestii natury historycznej, która w naturalny sposób musi być podstawą i fundamentem takiego traktatu. Więc dopóki te tysiące Polaków nie będą ekshumowane i ponownie pochowane, trudno mi sobie wyobrazić realną zgodę taką i w materii, i formalną w postaci traktatu. Jak dzisiaj wyglądają relacje państwowe, ale jakby na państwa poziomie prezydenckim? Pamiętamy czasy prezydenta Dudy, który miał bardzo bliskie relacje z Zełenskim. Jakub Kumoch, który pełnił funkcję, którą pan dziś pełni, też jakby tam bardzo intensywnie utrzymał kontakty. Wiemy, że sytuacja się zmieniła. To jak to dzisiaj wygląda? Kontakty oczywiście są, były rozmowy i telefoniczne, i wideokonferencje, i prezydenci też teraz w Nowym Jorku ze sobą rozmawiali. A coś się przełamało, czy tak już na poziomie ludzkim? No bo domyślam się, co Karol Nawrocki może pamiętać, może mieć emocje, pamiętając wizytę, takie zatrzymanie się w Warszawie, kiedy dopytywał dziennikarza, jak się nazywa nazwisko, jakie jest nazwisko tego drugiego kandydata, co było z delikatnie niezręcznością albo błędem politycznym, no ale dziś obaj panowie są prezydentami. Prezydent Zełenski popełniał wiele błędów w relacjach z Polską i wiele słów, które nie powinny padać. Znaczy, ja sobie przypominam, kiedy jesteśmy po ONZ-cie, po Nowym Jorku, sobie przypominam 2 lata temu wystąpienie prezydenta Zełenskiego w obecności polskiego prezydenta wówczas w Nowym Jorku. No tego, z którym, to sam pan mówi, miał tak dobre relacje, także i przyjacielsko-koleżeńskie. I to było wystąpienie obraźliwe dla Polski i Polaków. I to Polacy pamiętają. Więc myślę, że to po stronie ukraińskiej więcej błędów popełniono, takich też wynikających pewnie z jakiejś emocji, która nie jest dobrym podpowiadaczem w polityce międzynarodowej. Lepiej to robić na zimno i na chłodno i my dokładnie tak do tego podchodzimy. Więc jak mnie pan pyta, czy będą jakieś przełomy, czy nie, ja nie lubię takiego słowa przełomy. Po prostu trzeba budować agendę tych relacji, rozwiązywać problemy, a nie liczyć na przełomy, bo za chwilkę będzie przełom w drugą stronę i będzie załamanie. Też pamiętam tamtą sytuację bardzo dobrze, że wtedy jeszcze często jeździłem na front, zaważąc samochody i tak dalej. Jak ja to usłyszałem, no to mi po prostu ciśnienie skoczyło bardzo wysoko, aczkolwiek też sobie odpowiedziałem, dobra, nie ma co się, znaczy emocje są emocjami, każdy popełnia błędy. To i tak jest jeden z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszy przywódca dzisiaj na świecie, który jest pod takim ostrzałem, również fizycznym ostrzałem, tak, ale psychicznym, nieprawdopodobnym, że popełnia ileś błędów. To był ewidentny błąd. Ale to konkretnie, czy jest planowana spotkanie, takie oficjalna wizyta państwowa w jedną albo w drugą stronę? Kontakty są na różnych poziomach. Zdaje się, że nawet dzisiaj jest minister spraw zagranicznych Ukrainy w Polsce, Andrii Sybicha. Ja też jestem w kontakcie zresztą z Sybichą i z Jermakiem, czyli zastępcą, czy szefem, tak się mówi, zastępcą pana Zełenskiego, no, ale szefem jego kancelarii, to osobą numer 2, powiedziałbym, w ukraińskiej polityce i z najbliższym otoczeniem z bankowej. Te relacje są utrzymywane, natomiast i pewnie też do wizyty niebawem dojdzie jakoś w perspektywie najbliższych miesięcy, bo jasne jest, że pomiędzy sąsiadami trzeba utrzymywać te relacje. Natomiast jeśli pyta mnie, czy jest potencjał na tak relację intensywną, jaką miał Andrzej Duda z Wołodymyrem Zełenskim w pierwszych tygodniach czy miesiącach wojny, to myślę, że na tym etapie tak to nie będzie wyglądało. Będzie to bardziej dwupaństwowa, realistyczna polityka, w której na pewno Pałac Prezydencki będzie artykułował pewne oczekiwania wobec Ukrainy, ale też będzie otwarty na rozmowę o innych sprawach, tak jak w polityce bezpieczeństwa. Jeśli potrzeba polskiego wsparcia, nie wiem, w polityce sankcji wobec Rosji, to oczywiście, że takie wsparcie możemy zaoferować, ale nie może być też tak, że relacje opierają się tylko na ruchu jednostronnym, że to jedno państwo oferuje, drugie przyjmuje, mimo bardzo trudnej
trudnej sytuacji. Ja tego nie kwestionuję, ale są też rzeczy, które Ukraina może absolutnie wykonać bez żadnego naprawdę kosztu dla siebie. Już abstrahując od tej historii trudnej, czy naprawdę byłoby wielką trudnością, gdyby państwo ukraińskie oddało kościół Marii Magdaleny w Lwowie katolikom ukraińskim? Przecież to nawet nie jest kwestia polska, prawda? To tylko katolicy z Lwowa oczekują, że w tym kościele już nie będą realizowane koncerty, tylko będzie można przywrócić jego sakralny charakter. No jest to pewnego rodzaju gest, który naprawdę niezbyt wiele kosztuje. Mam wrażenie, że wynika często z jakichś uprzedzeń wewnętrznych, które strona ukraińska najlepiej gdyby wewnętrznie przepracowała, no bo chyba czas najwyższy. Jeśli chce się budować zgodę i dobrą relację, to także i w duchu szacunku do tej tradycji kulturowej, jakim był katolicyzm w Lwowie, jakim jest, bo przecież mamy tam ciągle wielu katolików. Rozumiem, że na razie nie jest zaplanowana oficjalna wizyta jednego albo drugiego prezydenta. Nie ma takiej daty. Jeżeli jest tak, jak jest w tych relacjach, nie ma co tutaj lukrować, z drugiej strony nie ma co... One są dla nas bardzo ważne strategicznie i strategicznie ważne jest dla nas to, jak zakończy się wojna i jaką my sobie też pozycję zbudujemy po wojnie w relacjach z tym krajem i jak mocno będziemy tam obecni. No i jedną z tych rzeczy, które będzie decydować, to nie jest tylko, życie jest brutalne. To, że pomagaliśmy na początku, to jest przeszłość. Nie? Wiemy dobrze, że nasi partnerzy są, jak każdy, walczą o swoje interesy, tak? I ważne jest to, co będzie na końcu. Kto wojnę zakończy i kto będzie brał udział w tym procesie zakończenia wojny. Jaką pan widzi rolę dla Polski? No bo oczywiście każdy polityk w Polsce zapytany powie, nie, żadni polscy żołnierze, jak najdalej, no bo musi to mówić, bo słupki i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę to, nasz interes po wojnie, no to im bardziej będziemy w tym procesie, im bardziej coś będzie zależeć od nas, to tym większym będziemy na to mieli wpływ, prawda? Również na proces odbudowy, na relacje z tym krajem. Jak inni tam wejdą mocno, no to nas będzie mniej. Nie ma zmiłuj. Jak możemy to rozgrywać w przyszłości? Nie wiem jak dalekiej, miejmy nadzieję, że niedalekiej. W pierwszej kolejności, jaką rolę Polska może odgrywać? Proszę pamiętać, że Polska jako sąsiad Ukrainy będzie odgrywać, bez względu na to, czy tam ktoś będzie, czy nie będzie odgrywać gigantyczną rolę, dlatego, że jesteśmy państwem granicznym, dlatego, że jesteśmy państwem największym w tej części Europy, stabilnym w postaci obecności naszego wojska w Polsce, amerykańskiego wojska i my stabilizujemy cały region, będąc też częścią Unii Europejskiej, NATO, więc o ten stabilny fundament ta chwiejna Ukraina może się też opierać, jakby tak zupełnie obrazkowo mówiąc. I dlatego też między innymi nie ma dzisiaj zgody na wysyłanie wojsk na Ukrainę, dlatego że my potrzebujemy stabilności tutaj. I proszę sobie wyobrazić, że wszyscy sojusznicy, łącznie z Amerykanami, to dokładnie rozumieją, bo o tym temacie szeroko pojętym rozmawiał tam także pan prezydent Karol Nawrocki w Białym Domu. I prezydent Trump mówi, absolutnie to rozumiem. Wy macie swoją robotę do wykonania, musicie stabilizować region, zwłaszcza, że macie niełatwe sąsiedztwo, bo tu Białoruś, tu Królewiec, prawda, tu Przesmyk Suwalski, jest czym się zajmować. Natomiast zgadzam się z panem co do zasady, że wdzięczność w polityce międzynarodowej jest walutą, ale dość słabą. Znaczy nie jest najistotniejszą, bo można się na nią powoływać i można z niej czasami korzystać, ale jeszcze bardziej korzysta się z tego, co jest tu i teraz, prawda? Tak, ale my, będąc tam obecnym i aktywizując się także i w pierwszych miesiącach i latach tej wojny, no nawiązywaliśmy szereg kontaktów. I te kontakty są naszą potencjalną walutą. W tym sensie my mamy większą wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje państwo ukraińskie, kto tam jest istotny, z kim rozmawiać na różnych poziomach, niż przeciętny zachodni Europejczyk, prawda? I z tego należy przede wszystkim korzystać. To po pierwsze. Po drugie, bliskość kulturowa, językowa, no dużo łatwiej Polak się odnajdzie w tym anturażu ukraińskim niż jakiś Portugalczyk, prawda? Czy Irlandczyk, tak mi się wydaje. Z tego należy korzystać. No i punkt trzeci, oczywiście wracając do sąsiedztwa, to my mamy granicę, to przez tą granicę będą różnego rodzaju rzeczy się działy, to my mamy lotnisko w Rzeszowie i trzeba umiejętnie z tego korzystać.
wykorzystać jako przewaga. Natomiast nie jestem tutaj zwolennikiem wyręczania polskiego biznesu, tylko polski biznes sam musi tam chcieć być obecny, a rolą polityków jest tworzenie im odpowiedniej atmosfery albo pomaganie wtedy, kiedy pojawiają się jakieś blokady, prawda? Jest jakiś biznes, który coś chce robić, mówi, ale tu mi tam mer tego miasta na coś nie pozwala. No to rolą polskiej dyplomacji jest to, aby umiejętnie poprzez rozmowy bezpośrednie czy telefonicznie rozmasować tę blokadę, bo ona może wynikać z różnych względów, więc w tym sensie możemy być aktywni. Tak to widzę. Natomiast nie łudźmy się, że inni nasi nawet sojusznicy, nawet partnerzy będą tam Polskę zachęcać do aktywności. Wręcz przeciwnie, będą mówili, że nie potrzeba, bo my tu już wszystko sami zrobimy. Oczywiście. Zostawiając Ukrainę, znaczy nie zostawiając Ukrainy, ale jakby przenosząc się trochę na północ, jaką rolę pan prezydent widzicie dla północno-wschodniej flanki NATO? Od razu powiem, że my w Instytucie Wolności bardzo mocno promujemy współpracę z państwami nordyckimi i bałtyckimi i w ogóle postawię taką tezę, ciekawy jestem, czy pan się z nią zgadzi. Znaczy ja uważam, że to dzisiaj powinien być główny kierunek polskiej polityki europejskiej, w Europie w każdym razie, no bo tam jest i pełna spójność, jeśli chodzi o percepcję zagrożeń i wola działania. I te państwa poważnie traktują nie tylko nowi członkowie NATO, ale ci starzy członkowie NATO, którzy tam są na północy Bałtyku. Oni, jak rozmawiałem z przedstawicielami tamtejszych think tanków, traktują Polskę bardzo poważnie. To aż tak znaczy, nie zaskakująco to jest, ale kiedyś tak nie było. Nie? Uważam, że to jest poważny partner, no bo widzą nasz rozmiar, widzą nasze plany i tak dalej. I myślę, że taka otwartość, gotowość mentalna do zacieśnienia tej współpracy jest bardzo bliska. I wydaje mi się, że powinniśmy tam i współpracować bardzo blisko, zacieśniać bardzo militarną współpracę, w ramach, nie w kontrze do NATO, broń Boże, tak? W ramach paktu, no ale budować zdolności i na bieżąco i współpracę polityczną, bo to nam jest i świetny argument dla Stanów Zjednoczonych. Tu możemy budować świetne oferty, również jeśli chodzi o bezpieczeństwo nawet dla tej obecnej administracji Donalda Trumpa, ale również budować tutaj koalicję państw, z którymi możemy w różnych sytuacjach, z różnymi państwami oczywiście, robić różne rzeczy, naciskać na naszych partnerów na zachód od nas, którzy są więksi, silniejsi ciągle i z którymi nasze relacje są trudne. Bo jesteśmy słabsi, a oni mają jeszcze taką mentalność. Ale tak samo Francuzi może mają inną mentalność, ale też nie jest z nimi łatwo. Jednak gdyby tu ten region teraz rozpoczął bardzo intensywną współpracę, nawet ja uważam, że powinna być zinstytucjonalizowana. I mówię o północy, nie o tylko północ i południe. Nie? Bo tu ta wspólnota interesów jest coraz większa, również gospodarcza. Również chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, energetykę i tak dalej, i tak dalej. Co pan mówi o tym? Już odpowiadam. I przemówią fakty, a nie tylko nasze plany. Jedną z pierwszych wizyt, jaką prezydent złożył po Stanach Zjednoczonych i tym symbolicznym Watykanie, to były Helsinki. I to nie był przypadek. Prezydent wskazuje też na kierunek swojego działania właśnie na północnym wschodzie. Zauważamy w sensie strategicznym to, że NATO się rozszerzyło o dwa podstawowe państwa sojusznicze, jakim są Finlandia i Szwecja. Finlandia jest też państwem granicznym, czyli jest państwem wschodniej flanki tak naprawdę. Prezydent jeszcze w swoim orędziu, w swoim wystąpieniu podczas dnia inauguracji mówił o tym, że chciałby, żeby bukaresztańska dziewiątka stała się bukaresztańską 11. W sensie symbolicznym. Chodzi o to, aby mogła się rozszerzyć o dwa kolejne państwa. Ja też uważam, że można pracować nad innym, odrębnym formatem w ramach Morza Bałtyckiego i jeszcze jako minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy nad tym starałem się pracować. Z różnych powodów wtedy to się nie do końca udało, ale już wtedy, w 2023 roku, myśmy zauważali to, że Finlandia, Szwecja, także i Dania, także i Norwegia to są nasi ważni partnerzy. Dlaczego? Dlatego, że Morze Bałtyckie jest naszym oknem, w sensie także infrastrukturalnym na świat. Znaczy to ci, którzy tworzyli Gdynię, to rozumieli, a my to rozumiemy jeszcze bardziej. To tamtędy przychodzi do nas bezpieczeństwo energetyczne,
poprzez terminal LNG w Świnoujściu, tworzony, budowany terminal pływający. W Zatoce Gdańskiej to tamtędy przychodzą nośniki energii w postaci ropy, to tamtędy przychodzi handel w dużej mierze, to tamtędy przychodzi Baltic Pipe i tak dalej, i tak dalej. Można by było naprawdę dużo wymieniać, jak Morze Bałtyckie jest dla nas istotne. I pan prezydent Karol Nawrocki, pochodzący też z Gdańska, co nie jest bez przyczyny, bardzo, bez powodów nie przywołuje tego miasta, bardzo dobrze to rozumie, prawda, że wymiar bałtycki i północny jest dla nas istotny. Jak pan zauważy, pierwszym międzynarodowym spotkaniem, jakie prezydent realizował w Belwederze, tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, było spotkanie z państwami bałtyckimi i z panią premier Danii, co też pokazuje, że jest zainteresowanie po tamtej stronie. Dzisiaj toczą się też ćwiczenia na Gotlandii, prawda, pomiędzy Polską a Szwecją. Zacieśniamy relacje z Finlandią. Myślę, że tą Norwegię również tutaj, chociażby w sensie gazowo-gospodarczym będziemy starać się z nią współpracować. Więc ten wymiar jest jak najbardziej istotny. Jest coś takiego jak Rada Państw Morza Bałtyckiego. Natomiast ten format z różnych powodów nie jest perfekcyjny. Dobry, ale nieperfekcyjny. Tam jest też Rosja, która jest co prawda zawieszona, ale jest. Są też inne państwa, więc będzie trzeba rzeczywiście poszukać takiej formuły, która odpowiednio da nam instrumentarium do oddziaływania na tym odcinku. Ale żeby być też tam obecnym, potrzebna jest polska flota. No bo to jest Morze Bałtyckie, więc liczymy na to, że tutaj w ramach tych programów, które zapowiada polska marynarka i Ministerstwo Obrony Narodowej, dojdzie do przyspieszenia, bo rzeczywiście jak chcemy być silnym graczem na odcinku bałtyckim, to musimy mieć instrumenty do tego, aby tam oddziaływać. A jak widać, Rosjanie prowokują także i na tamtym odcinku. Ostatnie wtargnięcia na terytorium Estonii, ale przecież jest Kaliningrad, jest flota bałtycka rosyjska, więc jest ta Shadow Fleet, prawda, która w różnych miejscach się pojawia, więc musimy też inwestować we flotę i tutaj pan prezydent na pewno będzie za tym optował bardzo silnie. Nad Bałtykiem jest jeszcze jedno państwo, bardzo dla nas ważne, nasz główny partner gospodarczy, Niemcy. Nasz ważny partner polityczny, ale partner trudny. Czy widzi pan po pierwszych kontaktach, oficjalnej wizycie też, jakby jakiś cień zmiany w podejściu, w sposobie myślenia niemieckich elit o Polsce? Bo z zewnątrz tego ja nie widzę, ale być może nie widzieliśmy, nie widać tego, a w środku już coś widać. I to niezależnie oczywiście, że jakby niemieckie elity bardziej jakby patrzą na jedną stronę polską, polityczną, ale ja patrzę obecną. na to bardziej historycznie. Niemieckie elity od nie dekad, tylko od setek lat patrzą na swoje wschodnie sąsiedztwo w sposób z naszej perspektywy niekorzystny, prawda? Nieco wyższościowy, z takim poczuciem bezserwiseryzmu, prawda, że my tutaj jesteśmy wyżsi cywilizacyjnie i to lepiej rozumiemy. I ta ideologia, czy ta idea przyjmowała różne, czasami bardzo drastyczne formy, prawda? Ale ciągle jest niestety obecna. Więc to jest proces, w którym trzeba ich uczyć, że nie ma lepszych i gorszych, nie ma mądrzejszych narodów co do zasady, bo Polska absolutnie nie ma się czego wstydzić swojej historii, wręcz przeciwnie, patrząc na to, jak wiele się złych rzeczy wydarzyło przez ostatnie 200 lat, to i tak jesteśmy dzisiaj w bardzo dobrej kondycji, a niestety wydarzyło się także i za sprawą państwa niemieckiego, czy narodu niemieckiego, więc trzeba o ten szacunek i taki respekt i równorzędność relacji cały czas walczyć, ale nie będą nas Niemcy szanować, jeśli my sami się nie będziemy szanować jako Polacy. A mam wrażenie, że część, zwłaszcza elit, bo ja tutaj uważam, że lud szeroko pojęty polski ma dużo bardziej podmiotowe podejście w tych relacjach niż przynajmniej część polskich elit, która została mentalnie skolonializowana, mentalnie dużo w dużej mierze złamana za czasów PRL-u, a później przekupiona
nie tylko finansowo, ale intelektualnie przez elity zachodnie. I nie oskarżałbym elit zachodnich o to, tylko Nie. uczył się od nich tego. Oczywiście, ale ja należy tutaj robić. krytycznie podchodzę do części polskich elit, a afirmatywnie z kolei do tych, którzy w najtrudniejszym momencie postanowili pójść pod prąd. W latach 90. naprawdę to były niewielkie jednostki, znaczy niewiele tych jednostek było, które mówiły, nie, my po prostu nie będziemy płynąć w tym głównym nurcie tego, czego oczekują liberalno-lewicowe elity. No a tak naprawdę zwycięstwem tego myślenia była prezydentura Lecha Kaczyńskiego i postawienie takiego mocnego weta w tym zakresie, prawda? I tworzenie nowych elit. To, co się w Klarysewie działo, zbieranie intelektualistów i na tym podglebiu wyrosła cała grupa, w moim przekonaniu, młodszych polityków, którzy dzisiaj pojawili się po prawej stronie, czy centroprawicowej polityki, z większym szacunkiem do własnej historii, z większym szacunkiem do własnych zdolności, a to też wynika z tego, że to nowe pokolenie często jeździło na zachód i już nie miało tego kompleksu, jaki miały elity wychowane jeszcze za PRL-u, które marzyły tylko o tym, aby mieć ten paszport i móc pojechać do Paryża i przejrzeć się, czy pospacerować po toskańskich miasteczkach i uznać, że są już Europejczykami. Ci sami młodzi ludzie w latach 2000, sam jestem w tym pokoleniu, pojechali na zachód, trochę wychowywani w tym przekonaniu, że świat wszędzie jest lepszy niż w Polsce i okazało się, że świat jest ciekawy, oczywiście bardzo fajny, natomiast nie jest pozbawiony różnego rodzaju wyzwań i problemów, a już na pewno nie jest tak, że intelektualnie jest dużo bardziej zaawansowany niż Polacy, prawda? Niż polskie elity, że polskie elity często są paradoksalnie dużo bardziej oczytane, dużo ciekawsze niż część elit zachodnioeuropejskich. No tak. Więc wracając do Niemiec, my musimy sami Ale się też szanować. jeszcze historycznie. Z drugiej strony, zgadzam się z tym pańskim opisem, ale też prawa strona jakby w dużej mierze po prostu się totalnie zamykała i uważała swoją podmiotowość, okazywała w ten sposób, że nie rozmawiamy, nie jeździmy, nie robimy, nie mamy żadnej inicjatywy. Więc z jednej strony mamy taką, ja to tak opisuję, z jednej strony była taka polityka właśnie takiej dużej, powiedzmy, otwartości, żeby nie lubię tego języka, który po prawej stronie był używany na kolanach, coś tam. Polska była biedna, były inne a z drugiej strony potem był taki wajcha w drugą stronę, zamykamy się, nie rozmawiamy. No to ciągle jest nasz bardzo ważny partner, No tak. kluczowy partner gospodarczy. Mamy strategiczne interesy gospodarcze, również dotyczące bezpieczeństwa. Nie zawsze zachowują się tak, jakbyśmy chcieli, ale nie chcielibyśmy, żeby zachowali się zupełnie inaczej, tak? Dobra. Więc... No dlatego teraz rozmawiamy. Proszę zauważyć. Prezydent Karol Nawrocki pojechał do Berlina i pojechał też z konkretnymi ofertami w ramach rozwiązywania problemów. Nie na zasadzie obrażony prezydent, który przyjeżdża i mówi, to teraz proszę bardzo, wy reagujcie na to, tylko prezydent przyjeżdża z konkretną ofertą, chociażby w sprawach zadośćuczynienia. Mówi prezydent tak. Już nie mówił, to jest ciekawe, bo nie powiedział reparaty. Bo zadośćuczynienie jest szerszym pojęciem niż reparacje. I moim zdaniem bardziej adekwatnym i istotniejszym. A kiedyś mówił tylko o reparacjach, czyli jakby politycznie było łatwiej używać tego słowa. Każde mogą być mogą być odszkodowania, reparacja albo zadośćuczynienie. W moim przekonaniu zadośćuczynienie jest najszerszą formą, bo w nią wchodzi wyrównanie krzywd wszelkich, prawda? Reparacje mają stricte konotację prawną i w tym sensie mają też swoje konsekwencje. Więc zresztą w nocie i w uchwale Sejmu też mówi się o zadośćuczynieniu, prawda? Więc raczej się odwołujemy do tego, co jest w dokumentach. A w dokumentach jest zadośćuczynienie. Prezydent mówi tak, skoro niemieckie elity mówią cały czas publicznie, że poczuwają się do odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej i za te wszystkie zniszczenia, prezydent Steinmeier w moim rodzinnym Wieluniu mówi, Niemcy ponoszą odpowiedzialność bez żadnego ale, tak mówi wprost, no to konsekwencją jest, że skoro się wywołało krzywdę, no to jest pewnego rodzaju konieczność uzupełnienia sprawiedliwościowego tej krzywdy, czy wyrównania. I stąd też dyskusja o zadośćuczynieniu, ale też kreatywna. Prezydent mówi, to nie jest tak, że ja mam tutaj dla was numer konta i proszę bardzo, dopóki nie przelejecie, to nie będzie w ogóle o czym rozmawiać. Tylko prezydent mówi, dobrze, wyjdźmy, zacznijmy o tym rozmawiać. A jaka była reakcja? Jaką macie formułę rozwiązania tego? I proponuję w
wprost. Macie obowiązek płacenia 5% PKB na bezpieczeństwo, bo to wynika z decyzji szczytu NATO w Hadze. Wiecie dobrze, że to wschodnia flanka dzisiaj was broni przed ewentualnymi zagrożeniami płynącymi ze wschodu. To najlepiej, gdybyście wy swoje pieniądze inwestowali w przemysł zbrojenia, na przykład kupując amerykański sprzęt i na zasadzie donacji przekazywali go w ramach zadośćuczynienia na wschodnią flankę do Polski. Wilk syty i owca cała. Wy macie wypełniony obowiązek, jesteście bezpieczniejsi, bo my zabezpieczamy was też od wschodu, a z drugiej strony macie wyrównany choć w części, no przecież nie w całości, ale w drobnej części rachunek krzywd. Czy to jest niesprawiedliwe podejście? Wydaje mi się, że bardzo dobre. Bardzo dobre, pod warunkiem, że druga strona Myślę, będzie że otwarta. Jaka była reakcja? Myślę, że druga Pan strona... był tam. Byłem tam. No to co? Myślę, że druga strona musi się nad tym zastanowić, przemyśleć. To była taka mróz kompletny, czy pomyślimy, dzwonimy się za miesiąc? W sensie publicznym widział pan, jakie były deklaracje, no bo strona niemiecka twardo tutaj trzyma swoją publiczną deklarację nein, że w niczym nic, tak? Ale w sensie różnego rodzaju rozmów, reakcji widać, że to jest inicjatywa, która jest dla nich pewnym zaskoczeniem, prawda? No bo dla nich lepiej właśnie by było, gdyby twardo Polska oczekiwała tylko wypłaty, oni by twardo mówili, że nie ma dyskusji i nie ma żadnego progresu. Ale jak my podchodzimy z różnego rodzaju kreatywnymi koncepcjami i jeszcze jest do tego włączony ten aspekt bezpieczeństwa, no to już tak łatwo do niego odrzucić tego już tak łatwo nie sposób, więc myślę, że strona niemiecka musi się nad tym głęboko zastanowić. Ale jeszcze... czy widział pan Tak, widziałem. jakąś cień, jakby myśli pan, dobra, trzeba pół roku popracować, ale za pół roku to może być... Nie wiem, jaka to będzie perspektywa czasowa. Uważam, że gdybyśmy my jako całość państwa polskiego nad tym pracowali, byłoby nam wszystkim dużo łatwiej. Wziął to na siebie pan prezydent Karol Nawrocki, bo uważa, że taki jest obowiązek państwa polskiego i byłoby naprawdę dużo lepiej, gdyby strona rządowa, która deklaratywnie ma potencjalnie lepsze relacje z Niemcami, przynajmniej tak deklaruje, gdyby się w jakikolwiek najmniejszy sposób zaangażowała, myślę, że miałaby możliwości do przekonania Niemców, a nie ustawiała się w roli recenzenta, który stoi z boku i mówi, mówiliśmy, że to nie będzie łatwe, w związku z tym, czekamy, zobaczymy, co ten pan prezydent Nawrocki osiągnie. Przecież to nie jest tylko zadanie Karola Nawrockiego, tylko to jest zadanie państwa polskiego. To jest polityka państwa polskiego. Z jednej strony wynikająca z uchwały Sejmu i to przyjęta gigantyczną większością, i z drugiej strony Rada Ministrów co do zasady mówi, że też jest za tym, aby walczyć o zadośćuczynienie czy o reparacje. Ale w praktyce tego w ogóle nie widać. Nie wiem, być może właśnie się obawiają zmrużonych oczu, czy tam ściśniętych brwi po stronie Berlina i jakiś strach to budzi w części polskiej elity rządzącej po stronie rządowej. A wydaje mi się, że to jest nieuprawnione podejście. My naprawdę powinniśmy twardo się tego domagać. Z jeszcze jednego powodu, nie tylko ze względów sprawiedliwościowych, historycznych i ekonomicznych, ale ze względu na aktualną politykę historyczną. Proszę zauważyć, że do momentu, kiedy się pojawił temat reparacji czy zadośćuczynienia, miałem wrażenie, że rozmywa się odpowiedzialność za II wojnę światową, że w zasadzie to byli jacyś naziści, a Niemcy to w zasadzie byli okupowani przez tych nazistów. Kanclerz Scholz mówił, Polacy tam trochę pomagali. Kanclerz Scholz mówi, że jest wdzięczny za to, że wyzwolono Niemców spod nazizmu, prawda? A Polacy to byli też narodem współsprawców i generalnie wszyscy są umoczeni, źli i niedobrzy. Tak samo Niemcy, Austriacy, nie wiem, Polacy czy Francuzi. A tutaj dyskusja o zadośćuczynieniu, reparacjach przecina ten fałszywy obraz i mówi nie. Był kat i była ofiara. Ci, którzy byli katami, muszą za to ponieść odpowiedzialność w sensie także ekonomicznym, a ofiara powinna uzyskać zadośćuczynienie. To naprawdę stawia te wektory zupełnie inaczej i stawia jasny podział. I to z perspektywy polityki historycznej dzisiaj jest dla nas korzystna dyskusja, bez względu nawet na to, jak się potoczą finalnie losy w sensie takim finansowym. Francja jest następna. Prezydent spotkał się z prezydentem Macronem. Polska podpisała traktat ważny z Francją. Na ile Francja będzie ważna, powinna być ważna w naszej polityce i gdzie moglibyśmy z Francją grać?
Tak, Francja jest ważnym państwem i w Unii Europejskiej, i w ramach NATO, już abstrahując od historii, no, ale jest dużym organizmem państwowym, mającym wpływy i myślę, że abstrahując już od tych wewnętrznych problemów, bo mam wrażenie, że elity francuskie częściowo tracą sterowność nad swoim własnym państwem i coraz bardziej widać protest przeciwko tym elitom politycznym, czego wynikiem jest rosnące poparcie dla Zjednoczenia Narodowego, dla Marine Le Pen i pana Bardelli. To pokazuje sprzeciw wobec aktualnego establishmentu. Natomiast Francja jest istotna i będzie istotna i zdaje sobie sprawę chyba Francja, że do niedawna wszyscy nas przekonywali, że Unia Europejska ma taki silnik składający się z dwóch państw, prawda? Franko-niemiecki silnik. I myślę, że elity francuskie zdały sobie sprawę, że ten silnik coraz bardziej przybiera barwy niemieckie, a coraz mniej francuskie. W związku z tym zaczynają też szukać partnerów w ramach Unii Europejskiej. Zdali sobie sprawę, że Niemcy Europę Środkową zaczynają traktować jako swoją strefę, powiedzmy, oddziaływania. Nie chcą mieć strefy wpływu, bo to się źle kojarzy, ale strefę oddziaływania, ale trochę w myśleniu takim Mitteleuropy, prawda? Tutaj będzie Donald Tusk, tu będzie jakiś inny premier, tu inny premier, wszyscy będą... Gospodarczo są bardzo, bardzo silnie obecni. Politycznie, ale też politycznie. Tutaj wyślemy wojska na Litwę, tutaj będziemy oddziaływać na Rumunię i tak dalej, a Francja i korzysta na tym, korzysta strona niemiecka także i gospodarczo, bo jak ekonomiści wskazywali, cały model niemieckiej gospodarki był oparty o tanie surowce z Rosji, tanią siłę i półprodukty pochodzące z Europy Środkowej i Wschodniej i rynki zbytu w Azji. To się trochę załamało, ale na tym korzystała gospodarka niemiecka przez ostatnie dekady, a Francuzi trochę byli z boku i myślę, że chcą dołączyć do tego wyścigu, prawda? Też w ramach współpracy z Europą Środkową i my, równoważąc wpływy zewnętrznych aktorów, jesteśmy z całą pewnością otwarci na to, żeby z tą Francją współpracować. A gdzie widzi pan takie linie współpracy? Energetyka? No, chcemy tutaj też... Mamy Francję, mamy Stany Zjednoczone i... Ja bym tutaj się nie zamykał. To oczywiście finalnie w ramach przetargu będzie decyzja, kto będzie budował co w ramach przetargi nie są tylko gospodarcze, są polityczne w dużej mierze. Dlatego uważam, że na tym etapie na pewno nie należy się zamykać, tylko być... Pierwsza elektrownia była wybudowana przez Amerykanów. Bardzo dobrze. W drugiej oczywiście pewnie Amerykanie... Będzie. Być może. Bo jeszcze... Ale w drugiej z uwagi na to, że Amerykanie w pierwszej mają takie przekonanie, że pewnie mają większe szanse. Natomiast nie zamykałbym tutaj się na otwartość, przynajmniej na oferty z innego kierunku. Także i w zakresie współpracy zbrojeniowej. Oczywiście lepiej, gdyby ten sprzęt był jak najbardziej zaawansowany, czyli kwestia amerykańska, ale na przykład marynarka wojenna, o tym tutaj rozmawialiśmy przed chwilką, jest pewnie przestrzeń do tego, żeby ze sobą współpracować. No mamy rozbieżność interesów na pewno w rolnictwie, w tym sensie, że ze sobą troszkę konkurujemy, ale z drugiej strony w ramach oddziaływania na Brukselę albo w ramach oddziaływania na to złe porozumienie Unii Europejskiej z Mercosurem jest synergia interesów Paryża i Warszawy można budować i ta wizyta w Paryżu dla mnie budzi pewne nadzieje, tak? Na to, że widać po stronie prezydenta Macrona i elit francuskich, że z Polską chcą i będą współpracować. Ten traktat z Nancy też jest pewnym pójściem naprzód, choć nie przesadzałbym z jakimś wielkim przełomem, jeśli chodzi o ten traktat. To dobrze, że on powstał, natomiast to nie jest tak, że to jest jakaś zasadnicza, gigantyczna zmiana, bo tak go niektórzy komentatorzy w Polsce starali się sprzedać. Jest ważny. Jest, ale ja go nie deprecjonuję, tylko nie chciałbym, żebyśmy przesadzali, że to jest jakaś rzecz... Nie, bo nie może pan pochwalić rządu. Nie, ale proszę zauważyć, że Klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosował za ratyfikacją, ustawą o ratyfikacją, więc to nie jest tak, że go deprecjonuję. Nie chodzi o to, że... Skończę tylko, bo ten traktat był jeszcze negocjowany za rządów poprzedniego rządu. Tylko chodzi o to, że jak ktoś mówi, że to są jakieś dodatkowe gwarancje, prawda? Nie łudźmy się w takim przekonaniu, że teraz poza NATO jest jeszcze Francja, która jakieś dodatkowe gwarancje Polsce wysyła. My jesteśmy w NATO i tam są już najsilniejsze gwarancje. Natomiast w przypadku traktatu francuskiego to dobrze, że on jest, natomiast nie żyjmy w fałszywym obrazie takiej rzeczywistości, która nie istnieje. A z tej wizyty z
spotkania Macron, bo pan uczestniczył Tak. w tym spotkaniu, tak? Co takiego tam padło, co pana najbardziej zaintrygowało, poza gestem i tym, że komentowali, że tam Macron wyszedł tam na To ładne podwórku akurat. dłużej. Bardzo ładny gest, ale jakby to są obrazy. Obrazy są ważne w polityce, wiem. Ale coś takiego, co powiedział tam, co pana zaintrygowało, zaskoczyło waszą Bardzo zdrowe podejście do Władimira Putina i do Rosji ze strony Macrona. Jak wiemy, Francuzi często starali się pozycjonować jako ci, którzy potrafią rozmawiać z Rosją, którzy przecież Sarkozy jeżdżący do Moskwy, prawda, w czasie konfliktu Rosji czy ataku Rosji na Gruzję, później Macron też. Ale i to było widać, mam wrażenie, że przede wszystkim prezydent Macron, ale całość elity francuskiej zrozumiała, że Putin jest oszustem po prostu, że on oszukuje, że kłamie, że mówi zupełnie coś innego w oczy, a zupełnie coś innego realizuje po wyjściu z gabinetu. I to jest dobra dla nas informacja. Nie wiem, czy zaskakująca, bo ja już ten proces widziałem wcześniej, ale widziałem jeszcze parę lat temu, jak francuskie elity mówiły, że Rosja to jest piękny kraj. Pamiętam taką rozmowę kiedyś z jednym z francuskich dyplomatów co do różnicy w perspektywie na Rosję. Mówię, wiesz, dla nas Rosja, jak ja mam pierwsze skojarzenie Rosja, to jest Katyń, prawda, to jest Sybir, to są zsyłki. Jakie ty masz skojarzenie? Mówię, wiesz, jak ja tak myślę Rosja, to mi się kojarzy śnieg, sanie, piękna muzyka i piękne dwory i tak dalej, prawda? Różnica historyczna w percepcji. To mam wrażenie, że Władimir Putin swoją polityką konsekwentnie burzy ten obraz i to z naszej perspektywy dobrze, bo to jest bardziej realistyczny dzisiaj obraz w oczach Francuzów niż jeszcze parę lat temu. Mam jeszcze 8 minut, bo tak się mówiliśmy. To najważniejszy nasz partner i proszę, jeśli mogę pana prosić, nie tylko krótko, to już wiemy, Stany Zjednoczone najważniejszy, kluczowy, strategiczny, nie trzeba nikogo przekonywać, nie ma tu sporu, wszystko jest jasne. No ale świetnie, że prezydent Polski ma dobre, osobiste relacje, bo wiemy, że w przypadku tego prezydenta akurat te osobiste relacje są ważniejsze niż w przypadku innych. Powiedział o tym w ONZ-cie prezydent Trump, że robię biznes tylko z tymi, których lubię. Jak kogoś nie lubię, to nie robię biznesu. Tak, co nie jest generalnie najlepszym podejściem, no ale tak jest. No, to oni wybrali. Można oceniać, no ale to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Z tym, że prezydent, jak wiemy, wypowiedział, jakbyśmy wyciągnęli wszystkie cytaty Donalda Trumpa od początku, to już powiedział prawie wszystko, a na pewno prawie wszystko. Na temat wojny w Ukrainie powiedział wszystko. Zakończył ją, nie zakończył. Putin był świetny, zły, oszukiwał go. Parę dni temu okazało się, że Ukraina może odbić całe terytorium. Ja bym te słowa wszystkie odłożył na bok i skupił się na esencji. Jakby co z tego dla nas wynika. Oczywiście wiem, że powiedział, że nie wyjdziemy, a może zwiększymy, no ale generalnie nastawienie tej administracji i tych doradców prezydenta, tych ludzi, którzy stoją zwłaszcza za Heksetem, myślę o Bridge'u Kolbim, prawda, no to oni na pewno go nie przekonują, słuchaj, No tak. wyślijmy tam więcej, nie? Wyślijmy więcej do Europy, bo Europa dla nas jest ważna. To prawda. Czy nie obawia się pan, że jednak za chwilę będzie zresztą ogłoszony dokument mówiący o tym, ile gdzie Global Amerykanie... Force Review, tak. Jakby, że my musimy tak naprawdę, no dobra, znaczy musimy robić wszystko, żeby tych Amerykanów utrzymywać. I musimy wynajdywać różne sposoby. Być może właśnie z północną wchodnią, tym północnym korytarzem NATO. Ale tak naprawdę musimy, jednak tu się skupić i patrzeć w Europie, kto jest w stanie nie nas przed Rosją obronić, bo sami musimy się obronić, tylko że ci Amerykanie i tak pójdą w innym kierunku. Uważam, że trzeba zrobić wszystko, aby Amerykanów tutaj zostawić. I dam ku temu jeden podstawowy argument. W roku 22 w grudniu i w 21 grudniu, 22 tuż przed wojną, Amerykanie dostali i NATO dostało dokument od Putina, od Rosji, to były dwa dokumenty, które miały stanowić podstawę niewywoływania wojny. Generalnie Rosja mówi, jeżeli podpiszecie ten dokument, to nie będzie żadnej wojny na Ukrainie. I co ten dokument mówi w zasadniczej części? Że należy wypchnąć Amerykanów z Europy, a już zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej. Skoro tego oczekuje Rosja, to my musimy zrobić wszystko, żeby to się nie wydarzyło. I zgadzam się, że nie jest łatwo z administracją republikańską, która w dużej mierze w ramach ruchu MAGA ulega różnego rodzaju wpływom.
W ramach szeroko pojętego republikanizmu są tam też wątki izolacjonistyczne, prawda, że co nas to obchodzi, ta Europa, my tutaj mamy... I jest jeszcze trzeci wątek, czyli mamy Indo-Pacyfik i Chiny. Europa jest wystarczająco bogata, żeby sobie samemu poradzić, dlaczego ma być pod naszym parasolem bezpieczeństwa, a już zwłaszcza za nasze pieniądze, bo parasol bezpieczeństwa to my jako Amerykanie tej Europie może byśmy mogli dać, ale to niech oni za to płacą, a nie my. Co jest szczerze mówiąc, zupełnie racjonalne. I my dokładnie w ramach tej trzeciej koncepcji mówimy Amerykanom tak. My tworzymy wam dobre warunki tutaj, prawda? Zarówno dla waszego wojska, jak i gospodarczo współpracujemy, budujecie to i tamto, kupujemy to i tamto, więc biznesowo macie ku temu interes, aby pozostać w tej części Europy, a dla waszego biznesu to jest niezwykle istotne. Jeżeli jesteście tutaj obecni wojskowo, to i wasz biznes za tym przychodzi. Jak rozmawiam z American Chamber of Commerce, to oni wskazują oczywiście to jako na bardzo istotny czynnik stabilizacyjny. Więc poprzez instrumenty ekonomiczne, zwłaszcza z Donaldem Trumpem, ale też poprzez instrumenty natury politycznej, bo dlaczego Donald Trump powiedział to, co powiedział w gabinecie owalnym? Z dwóch powodów. Z jednej strony, moim zdaniem, chce wskazać na Polskę jako, tak jak on mówi, model ally, modelowy sojusznik. Proszę bardzo, Polska dużo wydaje na bezpieczeństwo, robi swoją robotę w ramach sojuszu, nie jedzie na gapę, nie cwaniakuje, mówiąc prost, tylko po prostu wykonuje swoje obowiązki. Tak się powinien zachowywać sojusznik. W związku z tym ja ją chętnie swoją decyzją polityczną, powiedzmy, wynagrodzę, prawda, że te decyzje, które były podjęte w 16 roku są nadal w mocy i później, prawda? Natomiast co do innych, na przykład zachodnich Europejczyków, no to prezydent Trump mówi chwila, no to wy jesteście bogaci, albo nawet wasze społeczeństwa są dużo bogatsze od Amerykanów, ja mam tu wewnętrzne problemy, a wy jeszcze ode mnie oczekujecie, że ja będę płacił na wojsko, bo wy nie płacicie na swoje, no to tak nie będzie, prawda? I z tego wynika ta zmiana, nie tylko z chęci opuszczenia Europy, tylko po prostu niech Europa zacznie nieco więcej płacić na swoje bezpieczeństwo. Najlepiej oczywiście kupując amerykański sprzęt, tak mówi prezydent Trump. My to wszystko robimy, ale jest jeszcze drugi aspekt, dlaczego prezydent Trump to robi, bo pan mówi, że on już powiedział wszystko, ale to wszystko w zależności od momentu negocjacyjnego. W momencie, kiedy chciał przyciągnąć Putina do stolika negocjacyjnego, to mówił inne rzeczy, a kiedy już widzi, że Putin nie jest gotów do negocjowania w dobrej wierze, to mówi zupełnie inne rzeczy. I ja bym przez ten pryzmat patrzył. Dzisiaj Trump mówi, panie Putin, no nie chcę powiedzieć, że pan mnie oszukał, no bo pewnie tak by Trump nie powiedział, bo się nie da oszukać, ale no nie idzie z pańskiej strony, nie ma progresu w zakresie negocjacji, w związku z tym ja podnoszę stawkę. To ja mówię, że po pierwsze z wojsk z Europy Środkowej nie wycofam, po drugie może nawet jest większe. Po trzecie, po drugie, każdy z nich będzie płacił więcej, czyli koszty prowadzenia jakichkolwiek operacji wzrosną. A po trzecie, ja mówię, Ukraina może wygrać tę wojnę, prawda? Przy naszym wsparciu amerykańskim, europejskim, najlepiej europejskim, niech to Europejczycy płacą za wsparcie Ukrainy. Ale to wszystko jest wynikiem relacji albo w zasadzie fiaska negocjacji, na tym etapie przynajmniej, pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. I akurat dzisiejszy stan spraw dla nas nie jest najbardziej niekorzystny. Znaczy, dużo bardziej niekorzystnie byłoby w sytuacji, w której ponad naszymi głowami dwie wielkie stolice dogadałyby się i podzieliły jakąś, jak zwykle niestety, w tej części Europy swoje strefy, więc korzystajmy z tego, co jest i nie prowadźmy polityki przez pryzmat emocji. Tego lubię, tego nie lubię, tylko to Amerykanie zdecydowali, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był nim Joe Biden, to trzeba było prowadzić relacje z Joe Bidenem i to robiliśmy. Teraz jest prezydent Donald Trump, to trzeba prowadzić relacje z Donaldem Trumpem, a nie go obrażać i się na niego obrażać i uważać, że w sensie etycznym, estetycznym on komuś tam w Polsce nie opowiada. Nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że jest prezydentem najważniejszego naszego sojusznika i trzeba z nim układać relacje. Czy jest szansa, żeby w najbliższych miesiącach w stolicach obu tych państw zasiedli fizycznie ambasadorowie z obu tych państw? Oczywiście, że jest szansa. Ale realistycznie? Jest jakiś cień porozumienia? Wystarczy. Nie, ja wiem, że to... przestrzegać prawa. To wystarczy tyle. Ale nie, chodzi mi o to, czy coś się dogadujecie, czy nic?
Na razie jeszcze muszę powiedzieć, że po stronie rządowej chyba do końca nie dotarło przekonanie, że to oni przegrali wybory prezydenckie, a wygrał prezydent Karol Nawrocki i ich taktyka na przeczekanie Andrzeja Dudę i oczekiwanie Rafała Trzaskowskiego w pałacu, który wszystko podpisze bez mrugnięcia okiem, po prostu nie okazała się trafna. W związku z tym ale po stronie rządowej powinno się zmienić, jeśli nie strategię, to przynajmniej taktykę i na taką zmianę oczekujemy. Bardzo dziękuję. Marcin Dziękuję Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za rozmowę. Ciekaw jestem Państwa komentarzy. Jak przyjmujecie rozmowy z politykami, to druga rozmowa z politykiem. Rozmawiam z politykami z różnych stron. Był też Paweł Kowal. Będą też inni politycy z innych ugrupowań. Zapraszam. Dziękuję. Wspierajcie Układ Otwarty. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.